Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na wykład na temat kultury carillonowej w Niemczech autorstwa Jeffreya Bossina, który jest muzykologiem i również carillonistą w Berlinie w przepięknym carillonie Tiergarten. Niestety na razie nie mamy obrazków, ale one pojawią się w późniejszym procesie, ponieważ Jeffrey jest fanem komputerów Macintosh, ale nasze komputery nie są fanami tamtych plików niestety i mimo prób nie udało nam się. Okay, Jeffrey, so all in your hands now. Thank you. Dziękuję bardzo, Monika. I'm going to talk to you about the carillon in Germany. Opowiem nam o tym, jak wygląda kultura carillonowa w Niemczech. In the 17th century, the carillon became very popular in Europe. W XVII wieku carillony stały się bardzo popularne w Europie. The Hemeni bell founders in Amsterdam and Ghent cast about 45 carillons. Ludwisarze, bracia Hemoni z Amsterdamu i Ghent oddali około 45 carillonów. These included one each for the German cities of Darmstadt, Hamburg and Mainz. W tej liczbie zawierają się carillony oddane dla niemieckich miast Darmstadt, Hamburgu i Mainz. The Tsar of Russia bought one for St. Petersburg. Car Rosji kupił również jeden carillon dla Sankt Petersburga. And the King of Portugal bought two for his palace in Mafra. A król Portugalii zakupił dwa dla pałacu w Mafrze, po jednym dla każdej wieży. Yes, his palace had two towers, and when he learned how expensive the carillon was, he said, "Oh, that cheap? Well, then I'll buy two." Tak, król Joao V, jak dowiedział się, ile kosztuje carillon, to stwierdził, tak tanio, wezmę dwa. I rzeczywiście w Mafrze mamy sytuację, kiedy mamy dwa carillony, co prawda tylko jeden jest aktualnie używany, drugi jest dosyć kiepski i nawet nie są plany, żeby robić jego restaurację. On po prostu od początku brzmiał źle. When the King of Prussia heard the 5 carillons of Amsterdam, he wanted to have one for his palace in Berlin too. Kiedy król Prus usłyszał 5 amsterdamskich carillonów, zapragnął również posiadać jeden w swoim pałacu w Berlinie. When the project failed, his son gave the bells to the parochial church. Kiedy ten projekt jednak upadł, jego syn oddał dzwony kościołowi tak zwanemu parafialnemu w Berlinie. Because they weren't satisfied with them, they bought a new carillon from the Amsterdam founder Jan Albert de Graeve in 1717. Ponieważ dźwięk dzwonów nie był satysfakcjonujący, zakupiono nowy carillon od amsterdamskiego ludwisarza Jana Alberta de Graeve'a w 1717 roku. I tu mieliśmy piękne zdjęcie. The king bought another carillon for the garrison church in Potsdam, near Berlin, in 1721. Król zakupił kolejny carillon dla kościoła garnizonowego w Poczdamie w okolicach Berlina w 1721 roku. The carillon in the city of Danzig was destroyed by fire in 1905. Jak wiemy, carillon w Gdańsku został zniszczony przez pożar w 1905 roku. Because Danzig was part of Germany at that time, the church asked the German bell founder Karl Friedrich Ulrich in Apolda to cast 37 new bells. Ponieważ, jak wiemy, Gdańsk był wtedy częścią Prus, Kościół świętej Katarzyny zaproponował, właściwie poprosił niemieckiego ludwisarza Karla Friedricha Ulricha z Apoldy, aby oddał nowy 37-dzwonowy carillon. In the 1930s, the Franz and Otto Schilling in Apolda cast carillons for the German cities of Frankfurt am Main, Allenstein, Grimma, Hamburg and Lößnitz. W 1930 latach bracia Franz i Otto Schillingowie z Apoldy odlewali carillony dla niemieckich miast Frankfurtu nad Menem, Allenstein, Grimmy, Hamburga i Lößnitz. Two of them were decorated with swastikas. Dwa z nich były udekorowane swastykami. Mieliśmy piękne zdjęcie
No czy piękne, ale rzeczywiście były dekorowane swastykami. The Berlin carillonneur Wilhelm Bender and the Potsdam carillonneur Otto Becker popularized the art of the carillon with their regular concerts. Berliński carillonista Wilhelm Bender oraz carillonista z Potsdamu Otto Becker popularyzowali sztukę carillonu przez swoje regularne koncerty carillonowe. Wilhelm Bender was a Nazi and gave concerts for Hitler's birthday. Pierwszy z nich, Wilhelm Bender, był nazistą i dawał koncerty na urodziny Hitlera. Otto Becker did not like the Nazis and supported his Jewish friends by playing the organ for them in the synagogue. Z kolei drugi z carillonistów, wręcz odwrotnie, nie był fanem nazistów i wspierał w geście wsparcia swoich żydowskich przyjaciół, grał dla nich na organach w synagodze. During World War II, only the carillons in Lößnitz and Hamburg were not destroyed. Podczas II wojny światowej tylko carillony w Lößnitz i Hamburgu nie zostały zniszczone. After the war, some bells that had been confiscated by the Nazis were returned to their towers. Po wojnie niektóre z dzwonów skonfiskowanych przez nazistów zostały zwrócone do swoich wież. The bells of the Danzig carillon remain in West Germany and now hang in the St. Mary's Church in Lübeck. Nasz carillon ze Świętej Katarzyny został jednak w zachodnich Niemczech i aktualnie dzwony, nie w całości, ale 28 dzwonów formuje carillon Kościoła Mariackiego w Lubece. That was good because these bells were not well tuned. Tutaj Jeffrey wyraża opinię, co nie było takim złym pomysłem, ponieważ te dzwony nie były dobrze strojone. Ja grałam na nich w tym roku, mimo remontu, one rzeczywiście nie brzmią najlepiej, więc jakoś bardzo się o nie nie upominaliśmy. Apolda became part of communist East Germany. Apolda, czyli miejsce, w którym działali ludwisarze Schillingowie, była częścią Niemiec wschodnich. In 1972, the government took control of the Schilling foundry. W 1972 roku państwo przejęło kontrolę nad ludwisarnią Schillingów. Peter und Margarete Schilling worked freelance. Peter i Margarete Schilling pracowali jako wolni strzelcy. In the following years, they designed and helped to install larger carillons in Magdeburg, Chemnitz and Erfurt. W kolejnych latach projektowali i pomagali w instalacji dużych carillonów w Magdeburgu, Chemnitz i Erfurcie. The carillon in Erfurt has 60 bells. Carillon w Erfurcie ma 60 dzwonów. Then they made smaller instruments with lighter bells for 6 other East German towns. Później również produkowali mniejsze instrumenty z lżejszymi dzwonami dla 6 kolejnych wschodnio-niemieckich miast. And 3 more similar ones were made up until 1991. I aż do 1991 roku jeszcze powstały oprócz tego 3 kolejne instrumenty. These carillons were simple instruments. Te carillony były niezwykle prostymi instrumentami. The keyboards were primitive. Klawiatura była prymitywna, to nie tak jak u nas na Katarzynie oczywiście. The Schillings had no machines to tune their bells and had to do it by hand. Schillingowie nie posiadali odpowiednich maszyn do strojenia dzwonów i musieli robić to wszystko ręcznie. So they could only tune the smaller bells which they could move themselves. Więc byli w stanie stroić tylko najmniejsze dzwony, które mogli sami po prostu poruszyć, bo te większe były zbyt duże, żeby mogli je stroić bez narzędzi. Many of the bells were poorly tuned. Wiele z tych dzwonów było nastrojonych bardzo kiepsko. Już to można w Lubece usłyszeć. And other ones were not tuned at all. A niektóre w ogóle nie były strojone. The Schillings had no control over the work being done in the state-run foundry. I Schillingowie nie mieli żadnej kontroli nad tym, co działo się w ich, ale państwowej już ludwisarni. For the 750th anniversary of Berlin, they cast 2 carillons for the city.
Na 750. rocznicę powstania Berlina odlali 2 carillony dla miasta. One is a heavy carillon for the tower of the French church. Jeden z nich to ciężki, duży carillon wieży kościoła francuskiego. The 60 bells weighs 29 tons. Aż 60 dzwonów o łącznej wadze 29 ton, czyli większy instrument sporo niż nasz w Katarzynie. The windows in the tower are so small, the carillon cannot be heard outside of it, but it is very loud inside. Z powodu błędów konstrukcyjnych okienka we wieży są zbyt małe, żeby carillon był dobrze słyszalny na zewnątrz, natomiast wewnątrz wieży jest bardzo głośno. The second hangs in the St. Nicholas Church next to the town hall. Drugi instrument, o którym wspominaliśmy, wisi w kościele świętego Mikołaja obok ratusza. It is a small carillon with very light bells. Jest to niewielki carillon z bardzo lekkimi dzwonami. Normal bells are made of tin and copper. Zazwyczaj dzwony carillonowe produkuje się z cyny i miedzi. These bells were made with manganese instead of tin, so they sound differently. Jednak tamte dzwony stworzono z mieszanki manganu i miedzi, więc brzmią zupełnie inaczej niż tradycyjne dzwony carillonowe. They were used to make 4 carillons in East Germany. Ta mieszanka została użyta do stworzenia 4 carillonów we wschodnich Niemczech. The Schillings made their last and largest carillon for the city of Halle. Ostatni i największy carillon Schillingów został odlany dla miasta Halle. It has 76 bells that weigh 46 tons. Ten carillon ma aż 76 dzwonów o łącznej wadze 46 ton. The strike note of the smallest bell is 2 octaves higher than the highest note of a piano. Ton podstawowy najmniejszego dzwonu jest 2 oktawy wyższy niż najwyższy dźwięk w fortepianie. Until 2019, it was the largest carillon in Europe. Aż do 2019 roku ten carillon był największym w Europie. After the war, Friedrich Wilhelm Schilling left Apolda and set up a foundry in Heidelberg. Po wojnie Friedrich Wilhelm Schilling wyjechał z Apoldy, czyli jakby druga odmiana Schillingów, wyjechał z Apoldy i założył ludwisarnię w Heidelbergu. Until 1961, he cast carillons for Frankfurt am Main, Hanover, Heidelberg and Kassel. Do 1961 roku odlał carillony dla Frankfurtu nad Menem, Hanoweru, Heidelbergu i Kassel. The largest one is in Bonn-Boyle and has 62 bells. Największy z nich znajduje się w Bonn-Boyle i ma 62 dzwony. Between 1986 and 2000, the German foundry in Karlsruhe made carillons for 3 more German cities, including Kiel. W latach 1986-2000 niemiecka ludwisarnia w Karlsruhe stworzyła carillonu dla jeszcze 3 niemieckich miast, włączając to Kiel. But starting in 1968, most of West Germany's carillons were cast by the Dutch foundries Petit i Fritzen and Eisbaut. Ale poczynając od roku 1968 większość zachodnio-niemieckich carillonów była odlewana przez holenderskie ludwisarnie Petit and Fritzen oraz Eisbaut, które aktualnie są jedną ludwisarnią, to kiedyś były 2 firmy. Petit and Fritzen cast a carillon for the University of Würzburg and the St. Aldegundes Church in Emmerich. Petit and Fritzen odlał carillon dla Uniwersytetu w Würzburgu oraz kościoła świętej Aldegundy w Emmerich. Eisbauts made carillons for the Old Town Hall of Cologne, the Palace in Aschaffenburg, the Olympia Park in Munich, the Town Hall of Aachen, the Mark Church of Wiesbaden, the St. Nicholas Church in Hamburg, the St. Mary's Church in Munich, and the Collegiate Church in Herrenberg. Z kolei Eisbaut stworzył carillony dla Starego Ratusza w Kolonii, Pałacu w Aschaffenburgu, Parku Olimpijskiego w Monachium, ratuszu w Aquisgranie, Aachen, Market Church to jest kościele targowym w Wiesbaden,
kościele Świętego Mikołaja w Hamburgu, kościoła mariackiego w Monachium oraz kościoła kolegialnego w Herrenbergu. These are more modern and better built, and up until 1988 were very well-tuned instruments. Te instrumenty są znacznie bardziej nowoczesne i lepiej zbudowane i aż do 1988 roku bardzo dobrze strojone. After that, the new director of the foundry decided to tune most of his bells in a different way, which some people find unsatisfactory. Po tym roku nowy dyrektor ludwisarni Eisboats zdecydował stroić dzwony w nieco inny sposób, który nie wszystkich satysfakcjonuje i tak widzę, że chyba wiem kogo. In 2016, Eisboats made a carillon for the beautifully restored parochial church in Berlin. W 2016 roku Eisboats odlał carillon dla wspaniale odrestaurowanego kościoła parafialnego w Berlinie. It has 52 bells weighing 8.6 tons. Ma on 52 dzwony o łącznej wadze ponad 8,5 tony. Anna Kasparzuka from Danzig is in charge of the carillon. Odpowiedzialna za ten carillon jest nasza koleżanka Ania Kasprzycka, już teraz nie z Gdańska, tylko z Luksemburga. She plays some of the concerts and invites other carillonneurs to play as well. Gra tam koncerty i zaprasza również innych carillonistów. However, since the church stands right next to a very large apartment building, the number of concerts that can be played is limited. Jednak, ponieważ kościół zbudowany jest koło dużego osiedla apartamentowców, liczba koncertów musi być limitowana. Nie można grać tak często, jakby się chciało. Pewnie mieszkańcy nie są zachwyceni. Today, the carillon in Berlin Tiergarten is one of the most important in Germany. Aktualnie carillon w Berlinie Tiergarten, którego carillonistą jest nasz dzisiejszy wykładowca, jest jest właściwie najważniejszym carillonem w Niemczech. It was my project for the 750th anniversary of the city of Berlin in 1987. To był projekt Jeffreya na 750. rocznicę miasta Berlina w 1987 roku. The automobile company Daimler-Benz donated the money to build the carillon. Firma samochodowa Daimler-Benz ofiarowała fundusze, aby wybudować ten carillon. It was cast by Eisboats in 1987 according to my specifications. Instrument został odlany przez firmę Eisboats w 1987 roku według wskazówek Jeffreya. I decided it would have 68 bells. Jeffrey zdecydował, że instrument będzie miał 68 dzwonów. The largest one weighs 7.8 tons and all the bells together weigh 48 tons. Największy dzwon waży niemal 8 ton, a wszystkie razem ważą 48 ton. I also decided what kind of keyboard it was to have. Jeffrey również zdecydował, jak ma wyglądać klawiatura instrumentu. I wrote the inscriptions on the bells and commissioned a Berlin artist to design the bell ornamentation. Napisał słowa, właściwie inskrypcje, które zostały wykorzystane potem na dzwonach i zamówił u berlińskiego artysty ornamentację dzwonów. I determined the exact composition of the bell bronze, the clapper weights, the quality of the stainless steel used, the type of paint used to protect the bell frame, the fact that the bells hang on wooden beams, and many other important things, and visited the foundry several times to make certain Berlin would get an instrument of the highest quality. Jest to tak naprawdę dziecko Jeffreya. Ustalił również, to on decydował właściwie, jaki ma być dokładnie skład brązu do dzwonów, jaka ma być waga poszczególnych serc dzwonów, rodzaj stali użyty w konstrukcji, rodzaj farby nawet, która miała chronić tą konstrukcję. I nawet to, że dzwony wiszą na drewnianych belkach zamiast metalowych i wiele jeszcze innych rzeczy
które ustalał razem z Ludwisarnią. Chciał się upewnić, że Berlin dostanie najlepszy instrument, jaki tylko może. This carillon is special because it combines three different features. Ten instrument jest specjalny dlatego, że łączy w sobie trzy takie bardzo ważne cechy. Firstly, it is well tuned and all the bells were cast together by the same foundry. Po pierwsze, jest świetnie wystrojony i wszystkie dzwony były odlane w tym samym czasie, co musicie wiedzieć Państwo, że nie zawsze jest taką oczywiste. I w tym samym czasie przez tę samą Ludwisarnię. So they all match and blend well with each other. Więc wszystkie do siebie świetnie pasują, również muzycznie. The instrument is one of the very few completely chromatic carillons. Jest to jeden z niewielu kompletnie chromatycznych carillonów. Almost all others are missing at least one or two notes. Niemal wszystkie pozostałe carillony, oprócz Gdańska, brakuje im jednej lub dwóch nut, dwóch dźwięków, żeby być w pełni chromatycznymi instrumentami. It has 5.5 octaves of keys and 2.5 octaves of pedals, including the low G, G sharp, A, B flat and B natural pedals. Ma 5,5 oktawy w klawiszy i 2,5 oktawy w pedale, w co wchodzą również najniższe dźwięki G wielkie, GIS wielkie, A wielkie, B, H. To są rzeczywiście dźwięki, które rzadko są w carillonach. So it is possible to play every piece of carillon music on it, including those which use these low pedals. Więc można zagrać na nim praktycznie każdy carillonowy utwór, włączając również te utwory, które używają właśnie tych niskich dzwonów. And the carillonneur has more possibilities when arranging pieces like Mussorgsky's pictures at an exhibition to be played on this instrument. I carillonista ma dużo więcej możliwości, na przykład aranżując utwory takie jak obrazki z wystawy Mussorgskiego na carillon. I Jeffrey można zobaczyć na YouTubie, jak to gra. Secondly, it is in its own tower in a park setting. Druga cecha ważna dla tego instrumentu jest taka, że znajduje się w specjalnie wybudowanej dla siebie wieży. To nie jest wieża zaadaptowana na carillon, tylko to jest wieża specjalnie wybudowana dla tego carillonu w przepięknym parku. So there is little traffic noise or distractions. Więc mamy bardzo niewielkie przeszkadzajki w postaci ruchu ulicznego. People come extra to the tower to listen to the concerts and are given a program and enjoy listening to the music. Ludzie przychodzą specjalnie do wieży, żeby słuchać koncertów carillonowych, dostają koncerty i bardzo cieszą się słuchając tej muzyki. Thirdly, it is not in a small town, but in the center of the capital of Europe's most powerful country, in the government quarter. No i po trzecie, nie znajduje się w małym miasteczku, lecz w samym centrum stolicy, jak to Jeffrey określił, najbardziej wpływowego mocarstwa w Europie, w takim jakby, no tutaj możemy dyskutować, w samym sercu dzielnicy rządowej. Także. The tower faces the Reichstag Parliament building and the German Chancellor's office. Z wieży widać budynki Reichstagu oraz siedzibę kanclerza Niemiec. I played the dedication recital and since then have been in charge of playing the regular concerts from the beginning of May till the end of September and on the Advent Sundays and at Christmas. Jeffrey grał koncert rozpoczynający właściwie działalność tej wieży i od tego czasu zajmuje się graniem regularnych koncertów od początku maja aż do końca września oraz w niedzielę Adwentu oraz w święta Bożego Narodzenia. I have also played concerts for special events like Christo's Wrapped Reichstag in 1995 and worked with notable musicians like David Byrne.
Grał również koncert podczas specjalnych wydarzeń, takich jak opakowanie Reichstagu przez Christosa w 1995 roku i współpracował z tak znakomitymi muzykami jak na przykład David Byrne. I've premiered many pieces of new carillon music written for me by composers like Aldo Clementi and Per Nørgaard, and have given many concerts with music for carillon and electronics. Jeffrey dokonywał również premier z wielu utworów, nowych utworów carillonowych napisanych specjalnie dla niego przez takich kompozytorów jak Aldo Clementi i Per Nørgaard i grał wiele koncertów z muzyką na carillon i elektronikę, również u nas w Gdańsku, muszę powiedzieć. I have organized many guest concerts and festivals since then, and have had the pleasure of hosting Monikę Kaźmierczak, Almost there, yes. Monikę Kaźmierczak, Anna Kasparzuka and Katarzyna Piastowska as guest carilloners. Jeffrey zorganizował wiele koncertów gościnnych, na których pojawiły się również carillonistki polskie, czyli na przykład ja, Ania Kasprzycka czy Kasia Piastowska. The concerts are broadcast on YouTube. Koncerty są udostępnione na YouTubie. You can find them by typing in Carillon Berlin. Jeśli chcą Państwo je znaleźć, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę YouTube'ową Carillon Berlin. Today there are 48 carillons in Germany. Aktualnie w Niemczech znajduje się 48 carillonów. They are very different. Są bardzo różne. Some are small and have light bells. Niektóre są małe i posiadają lekkie dzwony. Others are larger and heavy. Inne są duże i ciężkie. Some are well tuned and others are not. Niektóre są dobrze strojone, a niektóre nie. Some are played more often, some less, and some only rarely, and some not at all. Niektóre są grane dość często, niektóre mniej często, niektóre tylko czasami, a niektóre w ogóle. A few of the carilloners have attended courses at the carillon schools in the Netherlands and Belgium and even have gotten a diploma. Niewielu carillonistów uczęszczało na kursy w szkołach carillonowych w Holandii i Belgii i jeszcze mniej z nich uzyskało dyplom. The Japanese carillioner Toru Takao and his Polish wife Katarzyna Piastowska-Takao are among the small number of excellent carillioners in Germany. Polsko-japońskie małżeństwo Toru Takao i Kasi Piastowskiej-Takao są jednymi z niewielu bardzo dobrych carillonistów w Niemczech. Za tydzień będzie można ich usłyszeć w Gdańsku, bo przyjeżdżają na specjalny program. They play the carillon in Emmerich. Są carillonistami w Emmerich. However, most Germans are modest performers or amateurs. Jednakowoż większość niemieckich carillonistów posiada dosyć skromne umiejętności albo są po prostu amatorami. The German Carillon Guild holds an annual workshop to help its members improve their playing. Niemiecka Gildia Carillonowa co roku prowadzi takie warsztaty, które mają pomóc w graniu poprawy jakości gry niemieckich carillonistów. Dziękuję bardzo. In Germany, carilloners generally do not have good working conditions. W Niemczech niestety carilloniści generalnie nie mają dobrych warunków pracy. The city of Berlin and the German federal government only give me freelance contracts. Miasto Berlin i rząd Niemiec daje Jeffreyowi tylko takie kontrakty z wolnej ręki, freelance. They provide no office or carillon practice keyboard. Jeffrey nie ma służbowego biura ani klawiatury do ćwiczenia. Znaczy ma prywatną, ale nie jest to dostarczane jakby od pracodawcy. If carilloners are paid for their performances, then it is usually only a small amount. Jeśli carillonista już dostaje jakieś pieniądze za swoje koncerty, zazwyczaj jest to niewielka kwota. The city of Frankfurt am Main pays the carillioner nothing. The city of Erfurt originally only offered to pay for a hotel room.
Miasto Frankfurt nad Menem nie płaci carilloniście nic, a Erfurt oryginalnie tylko oferował zapłacenie za pokój hotelowy. Some carilloners get nothing at all. A niektórzy nie dostają nic. But this is the only chance many carilloners have to play. A dla wielu carillonistów niestety jest to jedyna szansa, żeby w ogóle zagrać. The instruments are owned and administered by bureaucrats who usually have little interest in them and don't understand the work the carillonneur does. Tu troszeczkę już prywaty. Instrumenty są bardzo często zarządzane przez biurokratów, którzy zazwyczaj nie są nimi zbytnio zainteresowani i nie rozumieją, na czym polega praca carillonisty. An exception is the city of Aschaffenburg, which has an annual carillon festival. Wyjątkiem jest tutaj miasto Aschaffenburg, które posiada coroczny festiwal carillonowy. However, a carillonneur is completely dependent upon the official who is in charge of his instrument. Ale carillonista jest jakby zupełnie zależny od urzędnika, który zarządza instrumentem. That person can stop him from playing at any time and often for no reason. I czasami się tak zdarza, że urzędnik może zażądać, żeby bez jakiejś szczególnej przyczyny, żeby carillonista już nie grał. This has happened to colleagues in Australia, Denmark, Lithuania, Portugal and the USA. Co wydarzyło się u kolegów w Australii, Danii, Litwie, Portugalii i Stanach Zjednoczonych? Since there is only a small number of carillons and it is difficult to gain access to them, then all the time, work and money they used to learn to play the carillon has been wasted. Ponieważ tylko jest niewiele carillonów i trudno jest czasem uzyskać do nich dostęp, więc Jeffrey uważa, że cała praca, pieniądze i cały czas, który włożyli w nauczenie się grania carilloniu, zostało zmarnowane. The officials in charge of 2 of the 4 carillons in Berlin aren't interested in employing a carillonneur. Urzędnicy odpowiedzialni za 2 z 4 carillonów w Berlinie nie są zainteresowani zatrudnieniem carillonisty. The automatic playing system is good enough for them. Wystarcza im automatyczna gra carillonu. Many churches in the Netherlands are starting to think this way too, and people are losing interest in the carillon concerts. Wiele kościołów w Niderlandach również zaczyna myśleć w ten sposób i wielu ludzi traci zainteresowanie w koncertach carillonowych. I have been very lucky to have been able to play the wonderful carillon in Berlin, Tiergarten I created for 35 years. Jeffrey jest bardzo szczęśliwy, że gra już na wspaniałym, stworzonym przez siebie carillonie w Berlinie Tiergarten od 35 lat. But it has never been easy. Ale nigdy nie było to łatwe. Some of my bosses and colleagues have caused me big problems. Niektórzy z jego szefów i kolegów sprawiali, że nie było łatwo. Fortunately, I have been able to solve them all so far and hope I can continue playing for a long time. Na szczęście udało się rozwiązać wszystkie te problemy i Jeffrey ma nadzieję, że będzie mógł grać jeszcze długo, długo i długo. I tego mu życzymy. So that is the end of my lecture. Monika, I would like to thank you very much for your wonderful translation. If you didn't understand it, luckily. Dziękuję nam oczywiście Państwu wszystkim za uwagę. Bardzo się cieszę, że mógł tutaj być. I my się też cieszymy, bo dużo takich informacji, o których myśmy nie wiedzieli. No, nie jest łatwo w tych Niemczech. So if you have any questions. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście Jeffrey... Oh, it's perfect time. We have perfect timing. Więc jeśli są jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy. Dwa krótkie pytania mam. Czyli rozumiem, że w Niemczech, gdzie jest 86 carillonów... 48 carillonów, nie ma żadnej akademii muzycznej ani szkoły, gdzie można uczyć się carillonu. Gdzie uczyć się na grze. So he's asking, so in Germany, as he understands, there is no school to learn carillon. There are some courses, I think. Yes, to jest prawda. The German Carillon Guild gives
a course, a week-long course every year, but there is no school. Nie ma żadnej szkoły de facto. Raz w roku Gildia Carillonowa Niemiecka organizuje taki tygodniowy kurs gry na carillonie, ale to właściwie jest wszystko. Ale z tego co pamiętam, nasz student jeden był w Würzburgu na uniwersytecie i miał zajęcia z carillonu, ale były to zajęcia grupowe, pamiętam, i takie dosyć krótkie, ale także coś tam jest, natomiast nie jest to profesjonalna edukacja carillonowa. Jeszcze by Pani zapytała, bo Niemcy stały się krajem wielonarodowościowym. Jak uchodźcy podchodzą do carillonów? Czy oni nie protestują, jak ktoś gra, czy może władze właśnie przez to, że się boją tych uchodźców z różnych krajów, specjalnie bojkotują te carillony i nie chcą, żeby ta kultura jakby się rozprzestrzeniała? Ja odpowiem, bo na przykładzie Rotterdamu, który jest najbardziej multinarodowym miastem, bardzo się to sprawdza. Carillonista w Rotterdamie stworzył książkę z piosenkami dziecięcymi ze 180 iluś krajów, też z tych narodowości, które mieszkają w Rotterdamie i tam jest naprawdę to bardzo dobrze odbierane. A zaraz zapytam, jak jest w Niemczech. So he's asking, as Germany has become a kind multicultural country, do the non-native Germans, are they, I don't know, against carillon? They don't care, or do they like carillon, or is it not or is the city government trying to silence the carillon because of that, of protests or whatever? How is it? The carillon in Berlin is very popular. Carillon w Berlinie jest bardzo popularny, również w różnych narodowościach. The carillon in Berlin Tiergarten. Tiergarten oczywiście, tam są 4 z tego co pamiętamy. The carillon in the parochial church is in the section of the city where, except for the one apartment buildings, there are only offices, so that it's there people come special for the carillon concerts, but otherwise they don't know about them. Z kolei drugi carillon, Parochialkirche, znajduje się w dzielnicy, w której są głównie biura i tam przychodzą ludzie po prostu specjalnie na koncerty carillonowe, więc też ciężko jakoś to porównać. The carillon in the Tiergarten, many people know about it, but it's also in the middle of the government quarter, and there are lots of tourists who don't know about the carillon, but when they hear it playing, they walk over to the tower and enjoy the concerts. Carillon w Tiergarten znajduje się w środku takiej dzielnicy rządowej, jak wspomnieliśmy, w której jest również bardzo dużo turystów z różnych krajów, którzy nie znają carillonu, ale jak słyszą dźwięk, to są bardzo zainteresowani i przychodzą, dowiadują się, o co chodzi, także raczej nie ma. I tak jak mówię, w tym Rotterdamie zupełnie też sytuacja podobna, nawet bardziej, bo tam jest strasznie dużo tego i tam jest bardzo carillon lubiany, ale to też zależy od carillonisty. Bardzo. But you always have people that hate bells. No oczywiście zawsze znajdą się ludzie, jak we wszystkim, którzy nie znoszą dźwięku dzwonów, no wiadomo. And there is a neighbor near my carillon who hates it and has been making problems for my boss, and because of that the playing has been restricted. Na przykład w okolicy carillonu Tiergarten znajduje się jeden sąsiad, który bardzo nie jest fanem carillonu i pisze skargi, no i musieli trochę przystopować z ilością koncertów w związku z tym. And because in Berlin I only have my own practice keyboard, but the city has no practice keyboard, and I have no rooms for teaching students, and even if I could teach some students, they would have no opportunities to play the carillon because it is very restricted. So I cannot teach anybody to play the carillon in Berlin. Jeffrey nie ma też warunków, żeby nowe pokolenie uczyć gry na carillonie, ponieważ ma prywatną klawiaturę do ćwiczenia, ale miasto nie ma żadnej klawiatury ćwiczebnej. No i również przez to, że ten czas koncertów jest restrykcyjnie jakoś tam przestrzegany, no to też nie ma tych możliwości grania tak dużo, więc nie ma żadnych studentów i bardzo tu jest zazdrosny, że u nas są.
Jeszcze tylko króciutko, jakby pani zapytała, czy mają dzwonników, tak jak u nas, nie? Aha, takich... Co ręcznie dzwonią z Okay, so Mirek is a bell ringer and he is asking about the bell ringing culture in Germany. Do you have any special bell ringers? No, of course not in your tower, it's not possible, but yes, no. in general. In Germany, most of the bells are rung electrically. No, większość dzwonów jest elektrycznym systemem jakby używana. There are in the part of Germany near the Netherlands, there are a few instruments with ropes that a man can use to pull the clapper against the side of the bell. W tej części Niemiec, która jest najbliżej Holandii, znajduje się kilka instrumentów, które posiadają właśnie takie liny do kołysania, ale to nie jest jakieś w Niemczech super popularne. But this type of bell ringing is very small. I think they do this more in Switzerland. Raczej Szwajcaria niż Niemcy. And in England, of course, they move the entire bell by what is called change ringing. So they use ropes and they swing the entire bell back and forth. No, w Anglii oczywiście jest tradycja tak zwana change ringing, kiedy dzwon się obraca wręcz do góry nogami, z tego co pamiętam. And they have adopted this in Dordrecht in the Netherlands. They have some bells which can be rung that way. W Dordrechcie, w Holandii właśnie jest kilka dzwonów również posiada taką możliwość tego angielskiego change ringing. Anyone? Jeszcze ktoś? Tak? Przepraszam za pytanie dyletanta. Jak się stroi taki carillon? He's asking how to tune the carillon, so we can answer together. Yes, well, after you cast a bell, you remove metal from the inside of the bell, and that way you can tune most of the tones. You can tune them lower. There are, I think, maybe one or two possibilities to tune them a bit higher, but most of the time it's lower. To znaczy, po pierwsze, dzwon musi być odlany w profilu odpowiednim. On już jest jakby sam z siebie wystrojony. Trzeba pamiętać też, że dzwony carillonowe stroi się w nich 5 składowych dźwięków każdego dzwonu. 5, nie są tony harmoniczne, to są tony nieharmoniczne. Także nie tylko ten podstawowy jest ważny, ale też to, co się dzieje jakby wewnątrz. I już sam kształt dzwonu jest bardzo ważny, natomiast żeby go potem nastroić, to należy w środku, one mają taką tokarkę specjalną, w środku trochę się zdejmuje tego metalu i zazwyczaj można obniżyć trochę ton dzwonu, czasami podwyższyć, ale to jest bardzo trudne, ponieważ jeden alikwot pojedzie w jedną stronę, drugi w drugą i strojenie już jest, trzeba dokładnie wiedzieć, w którym miejscu to zrobić. Taka specjalna tokarka, czasami jak się spojrzy w dzwony nasze carillonowe, widać takie ślady, jakby takie pasy. To właśnie są takie ślady po takich tokarkach. Jakby. Znaczy, jeżeli się zdejmuje materiał, to niższy? Tak, niższy ton. Wyżej raczej jest trudno zrobić. Czasami się da, ale raczej się obniża ton dzwonu niż podwyższa. Jeszcze jakieś pytania? To ja zdążę na samolot nawet. Any more questions? Jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Ja bardzo dziękuję, bo dowiedziałam się dużo wspaniałych rzeczy. Słuchajcie, Jako człowiek, czy przez to, że jest się przy takich dźwiękach, czuje się obniżenie słuchu? Oj tak. So she's asking if, as a person, do you hear a little bit worse because of the tone, of the intensity of the music that you are playing? But we are mostly in a cabin, so it's not that bad. Yes, it is usually you sit usually in a playing cabin. W jakiejś kabinie, która jest trochę schroni przed dźwiękiem. And actually the sound there is a little too soft, so usually you open one of the windows a little bit and then it is okay. Zazwyczaj w tej kabinie wręcz jest trochę za cicho i otwiera się jakieś 1 czy 2 okienka i jest w porządku, ale to nie są bardzo duże dźwięki. W carillonach mobilnych jest czasami za głośno, na przykład jest carillon z Pragi, Manuszek, i u niego jest bardzo, bardzo głośno, bo on nie ma tego jakby tej kabiny takiej oddzielającej od dźwięku. Our mobile carillon is also quite loud inside, but outside not that much. So it's, ale normalnie to nie jest aż tak źle. Państwo oczywiście słuchają poza kabiną i macie wrażenie jakby bardzo dużej głośności, ale my w kabinie mamy tutaj świadków, nie jest źle.
Chociaż trochę ten dźwięk brzmi inaczej niż oczywiście dla słuchaczy, którzy są tam gdzieś kilkadziesiąt metrów od nas. No, to też jest właśnie taki, zawsze trzeba to mieć gdzieś tyle głowy. Yes, this is a problem with bells. They are very loud, and if you are not in a playing cabin, if you are standing outside right next to the bells, they are too loud and they can be too much for your hearing. So, for example, I told people that when they are playing them, they have to put something in their ears to dampen the sound, otherwise their ears will be damaged. No tak. Słuchanie dzwonów, koncertów carillonowych przy samych dzwonach to generalnie nie jest dobry pomysł, bo tam jest po prostu bardzo, bardzo głośno i nawet sam Jeffrey mówi, my też zresztą dostarczamy naszym słuchaczom na prezentację zatyczki, bo jeżeli się jest pod samymi dzwonami, to właściwie warto sobie te uszy zatkać, bo tam jest naprawdę głośno. Carillon lubi odległość i nie lubi mikrofonów. But the carillon is a strange instrument because the carilloner can never enjoy his music the way it sounds best. No tak, oczywiście to jest dziwny instrument, ponieważ carillonista tak naprawdę nie wie, jak to brzmi na zewnątrz, bo my mamy jednak zupełnie inny odsłuch wewnątrz. It sounds best downstairs when you are standing maybe 100 meters from the tower. In the playing cabin, for example, the keyboard makes a lot of noise, and when you are sitting and playing there, sometimes you cannot hear all of the bells well. Some are too loud, some are too soft, and what was I going to say? So you it's different. Yeah. Yes, you can really enjoy the sound of your instrument best when you are standing downstairs and listening to somebody else play. Tak naprawdę carillonista najlepiej będzie słyszał swój instrument, jak posłucha kogoś innego, no bo sam siedzi wewnątrz, niektóre dzwony słyszy ciszej, niektóre dzwony słyszy głośniej, głośny dźwięk mechanizmu carillonu, więc tak naprawdę my nie wiemy, jak brzmi nasze granie na zewnątrz, najlepiej się tego dowiadujemy, słuchając właśnie na zewnątrz naszych kolegów albo koleżanek. But I was going to say, even though the keyboard makes an awful lot of terrible noise, when you are sitting and playing it, your brain automatically removes this noise. You don't hear it, even though it's there and very loud. To prawda. My, carilloniści, jak siedzimy w kabinie, to nasz mózg wyłącza dźwięk mechanizmu i my tego tak naprawdę nie słyszymy. Rzeczywiście tak jest.